Cześć! Masz nowy komputer bez systemu? A może twój stary Windows po prostu wyzionął ducha? Dziś bierzemy na warsztat Rufusa, narzędzie, które jest absolutnym standardem, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad instalacją systemu. Nie tylko przygotujemy butowalny pendrive, ale też pokażę Ci, jak przy jego pomocy ominąć wymóg posiadania modułu TPM 2.0 oraz konta Microsoft. Zaczynajmy! W tym projekcie będziemy potrzebowali 3 rzeczy. Pendrive o pojemności co najmniej 8 GB, obraz systemu Windows oraz program Rufus. Pendrive już mamy. Obraz systemu Windows możemy pobrać ze strony Microsoft. Link w opisie. Przechodzimy do sekcji pobierania obrazu ISO. Wybieramy Windows 11. Potwierdzamy. Wybieramy język. Potwierdzamy. I klikamy pobierz. Ja natomiast pobierać nie będę, bo zrobiłem to wcześniej. Ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj będziemy potrzebowali, jest program Rufus. Pobierzemy go ze strony rufus.ie. Przechodzimy do sekcji pobieranie i pobieramy najnowszą wersję. Pobieranie ukończone. Uruchamiamy program. Program wymaga uprawnień administracyjnych. W sekcji urządzenia będą pojawiać się urządzenia USB, które podepniemy lub też są podpięte do portu USB. Ja podłączę mojego pendrive'a. Jak widzimy, od razu się tutaj pojawił. Chciałbym nadmienić jedną ciekawą funkcję. Otóż tutaj po prawej stronie uaktywniła nam się ikonka Utwórz obraz dysku wybranego urządzenia. Daje nam ona szereg ciekawych możliwości. Kliknijmy w nią. Otóż możemy zrobić obraz naszego pendrive'a i zapisać jako obraz ISO. Będzie to przydatne, gdy mamy już coś na naszym pendrive'ie, obraz systemu operacyjnego, np. Linux, Windows lub też innego narzędzia i chcemy wykorzystać pendrive tymczasowo. Możemy zrobić zdekompresowany obraz VHD. Jest to obraz obsługiwany przez VirtualBoxa, czyli możemy podłączyć pendrive'a, dysk twardy USB, zrobić obraz VHD i podpiąć do maszyny wirtualnej VirtualBox. Możemy również zrobić obraz VHDX. Jest to obraz kompatybilny z maszynami Hyper-V. My na razie tego nie będziemy robili. Powiedziałem to jako taką dygresję. Przechodzimy do naszego zadania. Będziemy tworzyć obraz butowalny systemu Windows. I tutaj mamy dwie możliwości, jeśli chodzi o pobieranie obrazu systemu operacyjnego. Pierwszą z nich już zrealizowaliśmy, a mianowicie pobraliśmy obraz systemu Windows ze strony Microsoft. Drugą opcją, może troszeczkę mniej znaną, ale również możliwą do zrealizowania, jest użycie interfejsu Rufusa. Tutaj po prawej stronie mamy możliwość wyboru z listy. Wybieramy pobierz. Klikamy w tą ikonkę pobierz. I w tym momencie możemy pobrać obraz systemu
Windows 11 poprzez Rufusa. Kliknijmy kontynuuj. Wybieramy Build. Edycja. Chwileczkę musimy zaczekać. Język polski od razu nam wyskoczył. Kontynuuj. Architekturę mamy do wyboru 64-bitową lub ARM 64 i klikamy pobierz. Wybieramy miejsce pobierania. Ja już wcześniej pobrałem obraz systemu Windows, także nie będę tego robił. Także chciałem również nadmienić kolejną ciekawą opcję, która znajduje się w programie Rufus. Nie musimy pobierać systemu Windows ze strony Microsoft. Możemy użyć do tego Rufusa. Ja wybiorę obraz ISO, który wcześniej pobrałem. Kolejną opcją dostępną poniżej jest to opcja obrazu. Standardowa instalacja Windows umożliwi nam stworzenie obrazu instalacyjnego, obrazu bootowalnego systemu Windows. Natomiast tutaj mamy jeszcze opcję Windows to Go, która została przez Microsoft wycofana za czasów Windowsa 10. Natomiast jest to ciekawa opcja, tylko tu musimy pamiętać, że musimy posiadać pendrive przynajmniej USB 3.0 i musi być to nośnik bardzo szybki. Najlepiej dysk zewnętrzny USB, bo będzie to działało tragicznie. Na zwykłym pendrive'ie, z którego można uruchomić Linuxa Live, Windows to Go 11 będzie działał tragicznie, także nie polecam, jeśli nie ma się bardzo szybkiego, dobrego sprzętu. Teraz kolejna opcja, schemat partycjonowania. Tutaj mamy dwie opcje do wyboru, GPT i MBR. Jeśli chcemy zainstalować system Windows na starszym komputerze wyposażonym w BIOS, musimy wybrać tą opcję. Inaczej instalacja nie pójdzie. Natomiast z doświadczenia wiem, że różnie to bywa. Windows 11 stabilnie działa do wersji 23H2. Powyżej już to bywa różnie, ale to jest zależnie od sprzętu. Także nie chcę tu mówić, że wersja 25H2 nie zadziała, ale natomiast to bywa różnie. W moim przypadku, w przypadku takiej starszej architektury, jaką jest procesor Core 2 Quad, Windows 23H2 zadziałał, natomiast 24H2 instalacja już zakończyła się niepowodzeniem. W tamtym czasie nie było dostępnej wersji 25H2, także o niej nie mogę nic powiedzieć, jej nie testowałem. Natomiast my przyłączymy na schemat partycjonowania GPT. Tutaj możemy zmienić nazwę woluminu. Mamy do wyboru tylko system plików NTFS, który jest obsługiwany. Mamy możliwość jeszcze szukania błędnych sektorów na pendrive'ie. Jeżeli nie mamy pewności co do urządzenia, możemy wykonać taki test. Natomiast w naszym przypadku my tego robić nie będziemy. Klikamy Start. Tutaj wyskoczyło nam kolejne okienko. Windows User Experience. Po kolei wytłumaczę opcje, jakie tutaj mamy. Pierwszą z nich jest dezaktywuj wymaganie niezbędnej minimalnej ilości pamięci RAM.
czyli co najmniej 4 GB, SecureBot i TPM. Tą opcję zaznaczamy w starszych architekturach, w których mamy małą ilość RAMu lub też nie jest wspierany SecureBot, nie mamy układu TPM 2.0. Należy zaznaczyć tą opcję, aby obejść to zabezpieczenie Microsoftu, które uniemożliwia instalację systemu Windows na starszym sprzęcie, na starszych komputerach. Kolejna opcja: usuń wymaganie konta Microsoft. To jest to, co robiliśmy w poprzednim odcinku. Jeśli zaznaczymy tą opcję, obejdziemy zabezpieczenie Microsoftu, które wymusza na nas zalogowanie się, utworzenie konta Microsoft podczas instalacji systemu Windows. My stworzymy jeszcze konto lokalne o nazwie Expert Express. Wyłączymy zbieranie danych osobistych. Zatwierdzamy. I obraz jest tworzony. Jeszcze dostaniemy taki komunikat, że wszystkie dane na urządzeniu zostaną skasowane, zostaną zniszczone. Zatwierdzamy ten komunikat, także przed tworzeniem obrazu należy wszystkie wartościowe dane zbackupować z urządzenia USB. Klikamy OK. No i obraz butowalny systemu Windows jest tworzony. To może troszeczkę zająć. Ja przyspieszę ten proces. Obraz został utworzony. Możemy zamknąć Rufusa i przechodzimy do dalszej części wideo, czyli instalacji systemu Windows z utworzonego pendrive'a butowalnego. Ja w tym celu wykorzystam VirtualBoxa. Stworzymy nową maszynę. Ja ją nazwę Windows 11. Obrazu ISO nie podmontowujemy w tym momencie. Ja zwiększam ilość pamięci do 8 GB i liczbę procesorów również do 8. Dysk twardy 80 GB wystarcza. Pamiętajcie, żeby unikać zaznaczania wstępny, przydzielony, pełny rozmiar, ponieważ zajmie wtedy ten dysk 80 GB. W tym momencie obraz dysku zajmie tyle, ile zajmą pliki instalacyjne systemu Windows. Klikam zakończ. My będziemy instalować system ze wcześniej utworzonego obrazu Windows 11 na pendrive'ie. Także ja dodam do VirtualBoxa, do maszyny wirtualnej pendrive'a. Podepnę i uruchamiam maszynę. Maszyna startuje. Również startuje Windows Boot Manager. Musimy chwileczkę zaczekać. Pendrive został poprawnie wykryty. Wybieramy język polski, format czasu i waluty również polski. Może zrobimy tryb skalowany. Będzie może lepiej widać.
działania, które będę wykonywał. Klawiatura lub metoda wprowadzania polski programisty. Chcemy zainstalować system Windows 11. Musimy zaznaczyć tutaj tą opcję wyrażam zgodę, aby wszystko usunąć, w tym pliki, aplikacje i ustawienia, czyli to będzie czysta instalacja systemu na nowym komputerze. Wszystkie pliki zostaną skasowane. Nie mam klucza produktu. Jesteśmy tutaj pytani o klucz produktu i ja takiego klucza nie posiadam. Nie będę wprowadzał na ten moment. Wybierzemy opcję Windows 11 Home, a mianowicie wersję systemu. Akceptujemy umowę licencyjną. Wybieramy dysk instalacyjny. Nie chcemy instalować go na pendrive, chcemy go instalować na dysku wirtualnym. Mamy tutaj nieprzydzielone miejsce 80 GB. To jest ten dysk, który wcześniej utworzyliśmy. Klikamy zainstaluj. Instalacja może zająć chwileczkę i ja przyspieszę ten proces. Proces instalacji został zakończony. Zanim przejdziemy do konfiguracji systemu, musimy wyłączyć dostęp do internetu. W tym celu musimy wywołać wiersz poleceń skrótem klawiszowym Shift F10 i wyłączyć kartę sieciową. Ja w tym celu użyję polecenia ncpa-cpl. Karta sieciowa wyłączona. Zamykamy okno wiersza poleceń i kontynuujemy instalację. Region Polska. Układ klawiatury polski programisty. Nie chcę dodać drugiego układu, chyba że ktoś taki posiada, to w tym momencie może kliknąć dodaj układ. Ja pomijam ten krok. Jak widzimy, znów jest dostępna opcja, tak jak to było wcześniej. Nie mam dostępu do internetu, jest ta opcja aktywna. I ją wybieramy. System Windows został zainstalowany. Konto Expert Express, konto lokalne zostało utworzone. Podczas tworzenia obrazu przy pomocy programu Rufus zaznaczyliśmy opcję utworzenia konta Expert Express. Nie zapomnijmy jeszcze o włączeniu karty sieciowej. Ja użyję tego samego polecenia. Które przeniesie mnie bezpośrednio w to miejsce, w które chcę. Że internet już działa. Został nam się jeszcze jeden mały szczegół, może nadprogramowy w dzisiejszym odcinku, ale chciałbym o nim wspomnieć. Otóż w tym momencie jesteśmy w trybie skalowania. Gdy wyłączę ten tryb skalowania, okienko nam się
zmniejszy. Aby rozwiązać ten problem, rozwiązać problem rozdzielczości, ale również umożliwić na przykład przeciąganie plików do wirtualnej maszyny, należy zainstalować dodatek gościa. Instalujemy go poprzez wybranie menu urządzenia i zamontuj obraz płyty z dodatkiem gościa. Chwileczkę musimy zaczekać. Właśnie. Uruchamiamy instalkę. I instalujemy dodatek gościa. Klikamy Next. Wybieramy ścieżkę, w której zostanie zainstalowany program. Ja pozostawię ją w postaci domyślnej. Tutaj nic nie zmieniamy. Instalujemy. Oczywiście instalacja będzie wymagała restartu. System prosi nas o zmianę hasła. W pierwsze pole nic nie wpisujemy. Wcześniej hasło było puste. Dopiero w pole nowe hasło wpisujemy to hasło, które chcemy ustawić. W tym momencie skalowanie powinno zadziałać. Jak widzimy, wszystko działa. Rozdzielczość się również zmieniła, dopasowała do okna. W tym momencie możemy nasze okno skalować i rozdzielczość będzie się dostosowywała płynnie do wielkości okna. Bohaterem dzisiejszego odcinka był program Rufus. Przedstawiłem, w jaki sposób i skąd go pobrać, jak go zainstalować. Przedstawiłem proces tworzenia butowalnego pendrive'a z systemem Windows. Pokazałem, w jaki sposób można dezaktywować wymaganie niezbędnej minimalnej ilości pamięci RAM, Secure Boot i TPM 2.0. Pokazałem, w jaki sposób usunąć wymóg posiadania konta Microsoft. Utworzyliśmy konto lokalne użytkownika. Jak również wyłączyliśmy zbieranie osobistych danych. Pokazałem również, w jaki sposób zainstalować system Windows z utworzonego wcześniej pendrive'a butowalnego VirtualBox. Program Rufus jest to program uniwersalny. Można za jego pomocą tworzyć obraz pendrive'a. Można przy jego pomocy tworzyć pendrive'y butowalne dla systemów Linux i dla innych narzędzi diagnostycznych. Mamy tutaj pełną dowolność. W czasach, kiedy coraz rzadziej są instalowane napędy DVD, już nie mówię tutaj o laptopach, bo to już jest niejako ewenement, ale coraz rzadziej są dołączane do komputerów stacjonarnych i coraz rzadziej osoby, które składają nowe komputery, takowe napędy kupują. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominęły Cię kolejne publikacje. Zrób to teraz. Ja się będę już z Państwem żegnał.
i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie.